Moi drodzy, Nissana Qashqai'a testowaliśmy dla Was na tym kanale już prawie rok temu. Wtedy w tamtym filmie opowiedziałem Wam praktycznie wszystko na temat najnowszego Qashqai'a i stwierdziłem na sam koniec, że to jest naprawdę bardzo dobry i udany SUV, tylko ma jedną dosyć dużą wadę, czyli silnik. Silnik, który tam zbytnio do końca nie pasował, bo dużo palił, miał dosyć duże problemy z napędzeniem tego samochodu oraz był dosyć ślamazarny. Więc no, czas było to także zmienić, więc w tym tygodniu zapraszam Was na test czegoś nowego. Nissana Qashqai'a w wersji e-Power. Moi drodzy, dawno na naszym kanale Nissana nie było, więc oczywiście przypominam także Wam o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom na przykład taki piękny Nissan wrócił właśnie na nasz plan filmowy, więc co? Dzięki serdeczne za subskrypcję i jedziemy dalej z tematem na temat e-Power. Qashqai raczej nic się nie zmieniło od tego czasu, co właśnie żeśmy go testowali, a najnowsza wersja, którą mamy aktualnie właśnie teraz, to jest także wersja Tecna Plus, czyli tak naprawdę najwyższa wersja wyposażenia, którą możecie dostać, jeśli chodzi o Qashqai'a. Qashqai, którego mamy, tak naprawdę ma bardzo ładne 20-calowe koła, fajnie przykuwają wzrok. Do tego nowoczesny, szary kolor, który możecie także pamiętać na przykład z Nissana Juke'a Kiro w edycji limitowanej właśnie à la Batman. Wszystko ładnie wyczernione, te charakterystyczne światła w formie tych bumerangów, które teraz w tym momencie są nawet światłami adaptacyjnymi. Są to światła, które za pomocą matrycy mogą doświetlać oczywiście także zakręty oraz są w stanie wycinać w miarę, powiedzmy, także obiekty. Co prawda to jest w miarę podstawowe rozwiązanie, ale naprawdę także fajnie działa. Pojawiło się parę elementów czarnych, no i nowe logo Nissana w formie takiego satynowego wypełnienia oraz takiej właśnie białej czcionki, jeśli chodzi właśnie o Nissana. Za dużo się nie zmieniło, nadal macie ten dodatkowy czarny dach, który bardzo fajnie kontrastuje, te srebrne relingi, to wszystko nadal się nie zestarzało. Rok minął, a tak naprawdę Qashqai wygląda nadal dosyć fajnie, zacnie, świeżo, a pojawiło się jednak dosyć dużo konkurentów. Nowy Sportage, Hyundai Tucson oraz oczywiście Honda ZR-V, czy także Toyota Corolla Cross i jeszcze parę innych samochodów, które tak naprawdę teraz hybrydowo zaczynają triumfować, jeśli chodzi właśnie o segment crossoverów. No dobrze, ale czym w takim razie jest to e-Power? Ale najważniejsze, co się zmieniło, to właśnie zmieniło się pod maską. Silnik, który wcześniej był w naszej testówce, to był 1.3 z Renault, czyli takie 158 koni, turbo doładowane z napędem 4x4 oraz oczywiście ze skrzynią dosyć nietypową, czyli tak zwaną skrzynią bezstopniową. A teraz, szczerze powiedziawszy, mamy coś ciekawszego i to jest właśnie fajne, że Nissan jednak posłuchał swoich klientów, że chcą czegoś bardziej oszczędnego, chcą czegoś nowocześniejszego i udało mu się to skonstruować. Cała praktycznie gama modelowa została delikatnie zmieniona, bo w tym momencie Nissan postanowił zastosować technologię zwaną e-Power i to słowo e z przodu ma bardzo ważne znaczenie ze względu na to, że tak naprawdę samochód, który jest tutaj ze mną, niby to jest hybryda, ale tak naprawdę jest to w pełni samochód elektryczny z silnikiem spalinowym, który napędza generator prądu i właśnie ładuje baterię. Silnik, który jest tutaj umiejscowiony, nie napędza kół. Tak, nie napędza kół, tylko ładuje wyłącznie baterię. 158 koni z silnika zwykłego spalinowego, który wyłącznie tylko napędza generator prądu i ładuje baterię o pojemności, uwaga, 2,1 kWh. To jest naprawdę bardzo duża wartość, jak na oczywiście samochody hybrydowe. Toyota, Honda i jeszcze inne parę producentów nie mają aż tak dużego akumulatora właśnie jeśli chodzi o zwykłą, tradycyjną hybrydę nieładowaną z gniazdka.
Ale sam silnik także ma bardzo ciekawą konstrukcję. Już zaczął być stosowany już wcześniej, bo tak naprawdę Nissan Note już od jakiegoś czasu miał na rynku japońskim właśnie taką nietypową hybrydę i tutaj zaczęto jeszcze bardziej eksperymentować. Silnik, który tutaj mamy czterocylindrowy silnik, turbo doładowany, uwaga, o zmiennym stopniu kompresji, co jest bardzo ważne. Silnik 1,5 litrowy, który ma bardzo dużo technologii w sobie, generuje moc okolicy 158 koni i właśnie służy tylko jako generator prądu. Co jest ciekawe, zmienny stopień sprężania jest bardzo czymś ciekawym ze względu na to, że kiedy macie niskie zapotrzebowanie na benzynę, kiedy jest niskie zapotrzebowanie na moc, stopień sprężania wędruje do 14,1, dzięki czemu jest dłuższy skok tłoka i tak dalej, i tak dalej. I ten silnik jest także oszczędniejszy, ale wtedy, kiedy potrzebujecie więcej energii, ten generator jakby w formie tego silnika ma dostarczyć więcej prądu, wtedy przełącza się stopień sprężenia na 8:1 i skraca się oczywiście droga, jeśli chodzi o ten tłok i to jest naprawdę coś ciekawego i innowacyjnego. Do tego połączenie tego z turbo doładowanym jednostką to jest też coś nietypowego jak na hybrydę, bo najczęściej stosuje się silniki wolnossące. Następnie przechodzimy do silnika elektrycznego i to tak naprawdę jest silnik z Nissana Leafa drugiej generacji o mocy 220 koni. Został delikatnie skastrowany do mocy 190 koni i połączony właśnie z tym całym tałatajstwem jest moc 190 koni oraz 330 Nm momentu obrotowego i pierwsza setka w okolice 7,9 sekundy, co udało się także sprawdzić. Ale wracając oczywiście do tematu spalania, to jest coś najfajniejszego w tym samochodzie. W końcu ten samochód stał się ekonomiczny tak naprawdę i to jest najlepsze. 6 litrów średniego spalania to jest niewielki problem dla tego samochodu. Połączenie razem z 55-litrowym zbiornikiem paliwa daje Wam zasięg według producenta okolice 1000 km. No może to jest troszeczkę nadwyrost, ale szczerze powiedziawszy okolice 850 do 900 km na jednym zbiorniku także zrobicie, bo ten samochód praktycznie pali tyle co nic. Możecie go cisnąć, a on Wam pokaże okolice 6,5 litra. No właśnie, jadąc autostradą spokojnie 6,5 litra na 100 km także udało się osiągnąć i to jest niesamowite, jeśli chodzi o tą jednostkę. Dlaczego? Dlatego, że praktycznie korzystacie tylko i wyłącznie właśnie z silnika elektrycznego. Bardzo fajnym zastosowaniem oczywiście tutaj i porównaniem jest na przykład Honda ZR-V, którą żeśmy dla Was już testowali, bo tam silnik spalinowy także jest połączony razem z kołami. Są takie sytuacje, w których faktycznie tamten układ spalinowy wchodzi do gry. Tutaj nie ma takiej możliwości. Silnik jest tylko i wyłącznie generatorem prądu, a silnik elektryczny napędza ten samochód tylko i wyłącznie. No ale cóż, poradzić. Silnik, który tutaj jest zastosowany, to jest faktycznie konstrukcja Nissana Leafa, a Nissan Leaf to tak naprawdę dla Nissana był niesamowity projekt, w którym nauczyli się niesamowicie dużo, jeśli chodzi o budowę samochodów elektrycznych. Tyle w temacie e-Power. Nie, nadal się nic nie zmieniło. To nadal ten sam Qashqai. Dobra, chodźcie do wnętrza, bo tam chociaż jakieś minimalne zmiany jeszcze są. A pierwszą zmianą, jeśli chodzi o wnętrze, to na pewno są nowe fotele. Nowe, ergonomiczne fotele, które naprawdę są przemodelowane. Ciekawe podparcie lędźwiowe, które zostało zmodyfikowane i od teraz w wersji Tecna Plus możecie nawet mieć relaks w formie masażu, na przykład tak. Jest zastosowana tu poduszka pneumatyczna, która umożliwia Wam 3 stopnie masażu oraz intensywność także jest możliwa do zmiany oraz właśnie same tryby tego masażu także są oczywiście delikatnie możliwe do dostosowania do Was. Tak naprawdę podoba mi się także wzór. Nowy wzór, jeśli chodzi o wersję Tecna, bardzo mi się podoba, bo ta skóra przeszyta w takie ciekawe rąby, trochę à la Mercedes. Naprawdę bardzo ładnie to wszystko jednak wygląda. A jeśli chodzi o ich ergonomię, no to tak jak było. Nadal są wyjątkowo wygodne, nawet jak na standard japońskich samochodów. No dobra, ale to nie jedyne zmiany. Chodźcie, idziemy dalej. Ale nadal robi wrażenie ta ogromna panorama, chyba jedna z największych w całej klasie. Konkret, naprawdę duży konkret. No dobra, ale przejdźmy sobie do
wnętrza i do tego, co się zmieniły. Największymi zmianami, jeśli chodzi o Qashqai'a e-Power i ogólnie najnowszą wersję, to są takie drobnostki. I tak naprawdę wszystko, o czym tutaj w tym samochodzie jest, już mogliście usłyszeć w poprzednim materiale, o którym oczywiście wywód na temat wnętrza był dosyć duży, że tutaj są naprawdę przyjemne materiały. Ta skóra też jest dosyć przyjemna, że tu kolor na przykład tej skóry jest także niebieski. Te wszystkie dodatki są takim przyjemnym, szczotkowanym, powiedzmy aluminium, znaczy w formie bardziej plastiku i że nie ma tutaj piano black, no to jest w ogóle już ewenement na skalę światową. Ale najważniejszą zmianą to jest ekran. Ekran, który przywędrował tutaj na środek deski rozdzielczej, to jest nowy ekran. Poprzedni ekran był naprawdę mizernej jakości, po prostu był to dosyć stary system, tam 8 chyba calowy. Teraz w tym momencie macie okolice 12 cali, które naprawdę bardzo fajnie działa. Jest kilka tutaj nowych funkcji. Naprawdę to jest przyjemne w dotyku i ten ekran także jest taki pokryty folią czy szkłem i to naprawdę takim przyjemnym smyraniem paluszka można sobie to obsługiwać. Ważne, że jest Apple CarPlay w wersji bezprzewodowej i to jest naprawdę bardzo fajny plus, bo po wejściu do samochodu od razu macie już Apple CarPlaya, ale kiedy macie już Androida, to jesteście troszeczkę niestety obdarzeni tym, że musicie tutaj skorzystać z kabla, który możecie sobie tutaj podpiąć i niestety działa to tylko i wyłącznie właśnie przewodowo. Apple CarPlay jest w wersji bezprzewodowej, a zwykłe Android Auto jest już w wersji przewodowej. Nie wiem dlaczego Japończycy dosyć często to robią. Jedno jest bezprzewodowe, to raczej drugie też już powinno być bezprzewodowe. Nadal jest tutaj wszystko na tym samym swoim miejscu. Nadal macie fajnie podgrzewaną szybę, którą także macie w wersji Tecna Plus za pomocą takich lamelków. Jest podgrzewana kierownica. Panel do klimatyzacji także pozostał. Ładowarka indukcyjna. Wszystko jest dosłownie na swoim miejscu. Najważniejszą zmianą tak naprawdę jest zmiana wybieraka do skrzyni biegów. Teraz nadal jeszcze w wersji takiej przesuwnej, tylko jest delikatnie został zmniejszony. Zostały także poprawione delikatnie kamery i to jest naprawdę bardzo także fajny plus. Ja jeszcze tylko zamknę sobie właśnie naszą elektryczną klapę i wtedy możecie sobie zobaczyć w pełnej okazałości właśnie widok z kamer 360 stopni i to jest naprawdę fajne, bo na tym 12-calowym ekranie to wygląda naprawdę świetnie. Tu dodatkowo przywędrowało nam kilka przycisków i zmieniono pokrętło Drive Mode na po prostu taki przełącznik, jak na przykład był właśnie w Nissanie Juke'u. To jest dosłownie to samo identyczne rozwiązanie. Tryby Sport, Standard, Eco i to wszystko tak naprawdę. Dodatkowo tryb AV, czyli tak naprawdę tryb w pełni elektryczny, no i dodatkowy przycisk od funkcji e-pedal. Tyle, jeśli chodzi o wnętrze. Drobnostki zmienione, ale naprawdę odświeżyły delikatnie właśnie Qashqai'a. Ale dla przypomnienia tylny rząd nadal jest idealnie świetny i drzwi otwierają się pod kątem 85 stopni. I tu miejsca kompletnie nie brakuje. No dobra, czas pojeździć tym pięknym, nowoczesnym cudem techniki zwanym e-Power, a naprawdę wrażenia są niesamowicie ciekawe, szczerze powiedziawszy. Wsiadując do tego samochodu, odbierając go z parku prasowego, mówię dobra, wsiądę, czuję się jak w Qashqai'u, wszystko działa jak w Qashqai'u, ale tak naprawdę czułem coś innego. Czułem tak, że faktycznie ten samochód ma dosyć dobre przyspieszenie, czułem to, że jest troszeczkę inaczej nastawiony i czułem to, że jest o wiele ciszej. Tak, i to naprawdę faktycznie jest wyczuwalne. Zawieszenie, to wszystko jest oczywiście tak samo zestrojone, jeśli chodzi oczywiście o poprzedniego naszego Qashqai'a i tą wersję. Nadal jest precyzyjnie, nadal jest japońsko, czyli jest dosyć twardo, ale jest nawet wygodnie. Oczywiście na nierównościach czy dziurach to naprawdę działa dosyć wszystko zacnie. Ale najfajniejsze jest to, co właśnie dzieje się tutaj z całym tym układem. Aktualnie jedziemy, mamy taką okolicę połowy baterii i w tym momencie silnik sobie pracuje na niewielkich obrotach, a ja jadę sobie oczywiście z prądu, który jest na baterii i to jest wręcz bardzo fajne. No i zobaczcie na tą reakcję na gaz. Hop! I silnik momentalnie sobie wchodzi na wyższe obroty i doładowuje oczywiście tą baterię. I co ważne, jest także synchronizacja. To się nazywa Linear Tune według Nissana i zostało to opracowane przez inżynierów i ma oczywiście zgrywać silnik razem z silnikiem elektrycznym, tak żeby wraz ze wzrostem prędkości nie było takiego uczucia wycia, jak na przykład jest w Toyocie, tylko żeby ten dźwięk był taki wzrastający razem także z prędkością i ten silnik naprawdę bardzo sprawnie napędza ten samochód.
ale w końcu macie 330 Nm momentu obrotowego, to bardzo fajnie działa i po prostu wystarczy delikatnie muśniecie ten gaz i czujecie, jak ten elektryk od razu już wyrywa. Tak naprawdę możecie sobie robić takie ruchy wręcz prawą stopą i czujecie, jak ten moment obrotowy idealnie przenosi się na koła. Coś niesamowitego, jak to jest wykonane i jak to jest sprawne. Czujecie się tutaj dosłownie tak, jakbyście jeździli Nissanem Leafem. Takie są właśnie wrażenia. Momentalna reakcja na gaz i tak naprawdę ten moment przyspieszenia jest naprawdę bardzo fajnie odczuwalne i to mi się najbardziej podoba. I co ważne, tego silnika kompletnie praktycznie nie słychać. On sobie chodzi tam w odpowiednich oczywiście partiach obrotów i cały czas ładuje tą niewielką baterię, która tak naprawdę jest dosyć duża jak na standardy hybrydowe. Także to spalanie, które tak naprawdę jest dosyć niewielkie i to działa po prostu wręcz fenomenalnie. Tak naprawdę jeżdżąc tym samochodem, wynik 6 litrów na 100 km to jest tak naprawdę na zawołanie. I najczęściej możecie osiągnąć okolice 5,5-6 litrów właśnie średniego spalania, przemieszczając się po mieście. Trasa to jest okolice 6,5 litra średniego spalania. 6,1 litra na 100 km, jadąc 130 km na godzinę na aktywnym tempomacie, to jest naprawdę zarąbisty wynik. Po prostu jest świetnym wynikiem jak na generator prądu, który napędza silnik elektryczny. Ale najlepsza jest po prostu ta płynność. Czujecie tak się, jakbyście jeździli właśnie elektrykiem. Nawet kiedy włączycie sobie ten tryb EV, to w ogóle staje się ten samochód tak, jakbyście jeździli jakimś Leafem plus tak naprawdę, czyli dużym Leafem, który ma po prostu dosyć duży akumulator. I szczerze powiedziawszy, działa to właśnie tak samo dobrze jak w przypadku Hondy właśnie ZR-V i to mi się naprawdę po prostu mega podoba. Prowadzenie oraz cały ten silnik, to jest wszystko ze sobą zestrojone i to, co jest najważniejsze, że w końcu wyeliminowano ten 1.3 turbo, który tak naprawdę był nie do końca idealnie spasowany z tym samochodem, bo tutaj robi to o wiele lepszą robotę. Do tego autonomia, która jest tutaj zastosowana, oczywiście w system ProPilot, który już jest znany od dłuższego czasu, czyli tak naprawdę możliwości naprawdę są duże. Do tego macie funkcję tą e-pedal, e-pedał, czy jak to się tam nazywa. Możecie sobie wszystko robić za pomocą jednego pedału przyspieszenia. Sobie hamujecie oraz oczywiście przyspieszacie i kiedy odpuścicie tą nogę z gazu, to widać, że samochód mocno zwalnia, a czym bardziej staje, tym jeszcze mocniejsze jest to zwalnianie. I uwaga, światła z tyłu także oczywiście się zapalają, bo to chyba jest 0,2G potrzebne właśnie, żeby światła z tyłu się także zapaliły. Małym minusem, jeśli chodzi o ten samochód, to jest hamowanie zwykłym, tradycyjnym hamulcem. Na początku, kiedy odebrałem ten samochód, miałem taki mały dysonans ze względu na to, że kiedy wyłączyłem sobie tą funkcję e-pedal, ten zwykły hamulec czasem w pewnym momencie ma takie mocne przełączenie pomiędzy tradycyjnym układem hamulcowym, a właśnie rekuperacją, która jest dosyć mocna w tym samochodzie. I czasem jest takie dziwne wyczucie, jeśli chodzi o odległość. Musicie się do tego troszeczkę przyzwyczaić, że jednak ten samochód troszeczkę inaczej hamuje. Musicie sobie wziąć większą poprawkę, ale to wszystko jest to, co znamy właśnie z Leafa. Tak naprawdę zostało przekonstruowane tak, żebyście mogli się przesiąść jeszcze z samochodu spalinowego nie od razu na elektryka, tylko właśnie na samochód hybrydowy, który będzie już taką namiastką właśnie tego samochodu elektrycznego. I to nie jest jeszcze forma plug-ina, tylko właśnie zwykłej hybrydy, która działa bardzo fajnie. Cały czas, tak jak ja właśnie teraz w tym momencie jadę, to wykorzystuję w pełni tylko układ elektryczny i w większości na nim jeżdżę. I to jest mega robota. Tutaj naprawdę nie zmieniło się nic, tylko po prostu zmienili to, co było najgorszą bolączką, poprawili i jest jeszcze lepiej. Peace. No to tyle, moi drodzy. Nowa jednostka silnikowa postanowiła kompletnie zmienić Qashqai'a. Zmieniła to, co najbardziej mnie denerwowało, czyli właśnie silnik, który tak naprawdę był nie do końca dobrze dopasowany do tego samochodu. Tak naprawdę był za wolny, był także oczywiście mułowaty i palił dużo. A teraz w tym momencie Nissan Qashqai jest kompletnie innym samochodem tak naprawdę. Przez to, że został zmieniony silnik, tak naprawdę chce mi się nim jeździć, bo jest oszczędny, ma bardzo fajnego kopa oraz także dają tą przyjemność z jazdy w takim nowym stylu, czyli tak naprawdę to, że jeździcie w większości właśnie na silniku elektrycznym, bo tylko wyłącznie ten silnik napędza koła. To jest właśnie coś fajnego i innowacyjnego. Widać, że Japończycy wzięli swój warsztat, który po prostu
wypracowali sobie właśnie przy Nissanie Leafie i w końcu udało się im stworzyć jedną z najlepszych hybryd, jeśli właśnie chodzi teraz o aktualny rynek. Tak naprawdę jedyną konkurencją dla tego samochodu może być właśnie Honda ZR-V, która faktycznie posiada tak samo skonstruowany układ hybrydowy na zasadzie odwróconej. Właśnie, że silnik spalinowy nie napędza kół, tylko właśnie generuje prąd. I to jest najfajniejsze. No właśnie, ale ceny też się tak jednak zmieniły. Rok już minął i wtedy kosztował najczęściej koło 172 tysięcy złotych Qashqai na pełnym wypasie. Teraz 190 tysięcy złotych. Tak, niestety podrożały dosyć mocno samochody. A mówiłem wtedy, żeby właśnie go kupić, bo był w dosyć fajnej i atrakcyjnej cenie. Teraz jeśli chodzi o Nissana Qashqai'a w wersji e-Power, musicie przygotować na wstępie 176 tysięcy złotych, a tak naprawdę wersja, którą widzicie za mną, to jest 211 tysięcy złotych i szczerze powiedziawszy, dla mnie tu jest już wszystko, dosłownie. Włącznie z tym panoramicznym dachem, który jest ogromny, to naprawdę robi konkretne wrażenie i tu nie ma już kompletnie co mówić, że czegokolwiek tu brakuje. 206 tysięcy złotych dokładnie kosztuje ten samochód. Delikatnie jest tańszy niż na przykład Honda ZR-V, ale to są oczywiście jakiekolwiek drobnostki, ale uważam, że nowy Nissan Qashqai to jest świetne połączenie właśnie tego przejścia pomiędzy silnikiem spalinowym a kompletnym silnikiem elektrycznym, jeśli chodzi właśnie o przyszłość. Tak właśnie powinny wyglądać nowoczesne hybrydy synergiczne. No dobrze, moi drodzy, i to tyle, jeśli chodzi o prezentację najnowszej technologii Qashqai'a e-Power. To naprawdę był niesamowity film oraz także dużo technologii, jeśli chodzi właśnie o nowoczesne układy hybrydowe. A to właśnie dzięki Wam jesteśmy w stanie poznawać tę technologię, dzielić się także z Wami właśnie tymi wszystkimi nowinkami technologicznymi, jakie są aktualnie dostępne. Więc co? Dziękuję serdecznie za subskrypcję kanału Motookiem. Jest Was coraz więcej i to niezmiernie nas oczywiście cieszy. Dwa inne filmy teraz w tym momencie właśnie się Wam wyświetlają na miłą wieczorną oczywiście sesję. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki, cześć, hej!